Cześć, nazywam się Marcin Montana, a to jest program Power from Hell. Zacznijmy od klasyka. Klient w krawacie jest mniej awanturującym się. No tak. A dlaczego zaczynam od tego cytatu? Bo dzisiaj poruszamy kwestię relacji międzyludzkich, jak zdobyć więcej znajomych, przyjaciół, kontrahentów biznesowych, jak nie być awanturującym się, kłótliwym, zrzędliwym. Także dzisiaj poruszamy te tematy. I tak, mamy tutaj wypisanych kilka technik, jak pozyskać nowych znajomych, jak być bardziej lubianym, bo chyba nam o to chodzi, żeby nas ludzie lubili. Nie wszyscy, bo to się nie da. Nawet to jest niewskazane, żeby nas wszyscy lubili, ale ktoś musi nas lubić, żebyśmy jakoś żyli w społeczeństwie, prowadzili biznes, pracowali w grupie. Także myślę, że ten materiał Wam trochę w tym pomoże, tak jak wiedza, którą zdobyłem, pomogła mi. A więc zaczynamy. Numer 1 to jest: nie krytykuj. Ja wiem, bardzo lubimy krytykować. Wszyscy lubimy krytykować. Lubimy dlatego, bo lepiej się z tym trochę czujemy, jako my. Jeśli ktoś coś zrobi źle, my go skrytykujemy, no to czujemy się trochę lepiej, bo w naszym mniemaniu ta osoba jest trochę gorsza od nas. Ale wcale tak nie jest. Krytykując, nie sprawimy, że ta osoba poczuje się lepiej. Wręcz przeciwnie, ta osoba poczuje się gorzej, będzie bardziej sfrustrowana i na pewno nie poprawi swoich wyników, czy to biznesowych, czy w pracy, czy w życiu osobistym. Jeśli będziemy krytykować, nie będziemy lubianymi osobami. No, nikt nie lubi zrzędów, krytykantów, czepiających się o wszystko. No, nie lubimy takich ludzi. Więc dlaczego to robimy? Dlaczego krytykujemy? No nieraz krytykujemy w dobrej wierze, jeśli jesteśmy przełożonymi, szefami. No jeśli ktoś coś spierdzieli, no to krytykujemy, tak, żeby ta osoba się poprawiła. Ale nie na tym to polega. Osoba skrytykowana nigdy się nie poprawi sama z siebie. Wręcz przeciwnie, włączy jej się jakaś blokada. Blokada, że a co ty możesz, co ty w ogóle do mnie mówisz? Ja wiem lepiej, chociaż wiem, że źle zrobiłem, ale wiem lepiej. Więc jest taka blokada. Więc krytykowanie jest bez sensu. Ale jest potrzebne. Tyle, że mądre krytykowanie. Więc konstruktywna krytyka. Jeśli ktoś coś zrobi źle, musimy załagodzić. Najpierw dobrze jest pochwalić tą osobę. Jeśli ją pochwalimy, dobrze wykonujesz swoją pracę, jest naprawdę świetnie, ale tutaj, wiesz co, ja bym to zrobił trochę inaczej. Nie wiem, co o tym sądzisz, ale ja bym zmienił to i to. Jak myślisz? No i ta osoba zaczyna myśleć, no wiesz co, może masz rację, może zmieńmy to, bo tutaj chyba coś źle zrobiłem. I ta osoba nie jest skrytykowana, ona myśli, że to ona wpadła na ten pomysł, bo ty ją naprowadziłeś w ten sposób, że ona zaczęła myśleć, zaczęła analizować i znalazła rozwiązanie swojego błędu, który popełniła ta osoba. Więc konstruktywna krytyka, na początek pochwała, a nie taka ostra, tępa krytyka, ale tutaj spierdoliłeś, człowieku. Wiesz co, jeszcze raz to zrobisz, a wlecisz z hukiem z roboty. No jak ta osoba się czuje? No na pewno nie znajdzie rozwiązania. Jeśli pokażemy tej osobie rozwiązanie palcem,
to jest... Ta osoba nie wymyśli sama tego, nie pójdzie do przodu w rozwoju w tej pracy. Bo jeśli komuś pokażemy coś palcem, no to ta osoba nie myśli, tylko po prostu robi, działa jak robot. Także trzeba taką osobę zmusić do myślenia, naprowadzić ją delikatnie, no i wtedy to ma sens. Także krytykując, zrażamy do siebie ludzi i naprawdę możemy wiele osób zrazić do siebie na zawsze. Nie krytykuj. Pamiętaj, konstruktywna krytyka, nie tępa, chamska, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Jest takie fajne powiedzenie. Krytykować, potępiać i pouczać potrafi każdy głupiec i większość głupców to robi. Także musimy się troszkę nieraz pohamować, wstrzymać. Jest to lepiej dla nas i dla tej drugiej osoby. Obopólna korzyść, wiadomo. Ludzie myślą emocjami. Jesteśmy zwierzęciem emocjonalnym. Myślimy logicznie, ale przede wszystkim emocjami. Jeśli ktoś nas zrani, ktoś nas skrzywdzi, wzbudza się w nas żal, wściekłość, nienawiść do tej osoby, nawet gdy ta osoba, która nas krytykowała, ma rację. Bo najpierw myślimy emocjonalnie, nielogicznie. A jeśli biorą emocje górę, wtedy logika zostaje gdzieś tam z tyłu głowy i przemija, jak dym na wietrze. Także ludzie potrzebują akceptacji, dobrego słowa, uśmiechu, a nie krytyki i chamstwa. Właśnie. I mam tutaj fajny cytat Benjamina Franklina. Nie powiem źle o nikim, a będę mówił wszystko, co dobre, co wiem o każdym. Benjamin Franklin był bardzo ciekawą postacią, bo w młodości pisał do czasopism artykuły i niektóre te artykuły były bardzo zjadliwe. Bardzo lubił krytykować, bardzo lubił wbijać szpilkę różnym jegomościom, no ale pewnego razu przesadził i za mocno tą szpilę wbił pewnemu człowiekowi, wysoko sytuowanemu i majętnemu, no i tamten naprawdę się wkurwił i wyzwał Franklina na pojedynek. No, Franklin naprawdę się bardzo wystraszył, no bo jednak pojedynek na pistolety, no to 1-1. Możesz wygrać, możesz przegrać, tak? 50-50. Nie pamiętam dokładnie, czy ten pojedynek chyba został odwołany, także Franklin miał na całe życie nauczkę. Później przestał krytykować, nauczył się właśnie wspierać ludzi, motywować i został niesamowitym mężem stanu, jednym z założycieli Stanów Zjednoczonych, prezydentem. Także to chyba jest lepsze od krytykowania. Więc zamiast krytykować ludzi, postarajmy się ich zrozumieć. Nie krytykuj, nie potępiaj, nie pouczaj. Kolejnym punktem jest wyrażaj uznanie. A ludzie lubią być chwaleni. Wyrażajmy uznanie, jeśli ktoś coś zrobi fajnego, coś dobrego. Chwalmy ludzi. Motorem ludzkiego życia jest żądza bycia ważnym i docenianym. Także dajmy ludziom to, co lubią. Doceńmy ich. Pochwalmy. Także to jest zupełnie odwrotna strona medalu, jeśli chodzi o krytykę. Krytykowanie niszczy ludzkie ambicje. Pochwała, zachęta kieruje ludzi w dobrą stronę.
Może coś fajnego zrobią. Może im pomożemy w pewnych sytuacjach, w pewnych kwestiach. Także wyrażajmy uznanie. Szukajmy pozytywów zawsze w działaniach ludzi. Też trzeba rozróżnić pochwałę od pochlebstwa. Bo niektórzy będą chwalić Ciebie. Tak, super to zrobiłeś, jesteś wspaniały, jesteś cudowny. Ale to będzie takie czcze gadanie tylko, bo to ta osoba będzie mówiła takie rzeczy nie po to, żeby tą osobę zmotywować, wynagrodzić jakoś, zmotywować do działania, ale żeby osiągnąć własne korzyści. Więc pochlebstwo jest złe, bo pochlebstwo to jest kłamstwo. Bo ta osoba, która niby chwali, ona nie mówi tego szczerze. Ona po prostu kłamie, żeby osiągnąć własne korzyści. Tu musimy mieć pewne wyczucie ludzi, ich zamiarów. To nie jest łatwe, bo niektórzy są naprawdę świetnymi aktorami i potrafią tak nas zakręcić, wkręcić w swoje jakieś tam różne rozgrywki, że po prostu się pogubimy. Ale jeśli nam się zapala jakaś czerwona lampeczka, że o kurde, coś tu jest nie tak, to nie słuchajmy takich ludzi. Pochwała jest jak najbardziej super, wspaniała. Jeśli ktoś to mówi ze szczerego serca, chwali nas i wiemy, że zrobiliśmy coś dobrze i ta osoba nas chwali, więc to jest naprawdę super. Pochlebstwo jest złe, bo jest to kłamstwo i pochlebca nigdy nie będzie nas chwalił, żebyśmy my poczuli się lepiej i zrobili coś fajnego, że zrobiliśmy coś fajnego, tylko żeby on osiągnął własne korzyści poprzez nas, poprzez nasze działanie, poprzez to, jak nas ukierunkuje w pewne kierunki. Manipulacja. O właśnie, brakowało mi tego słowa. Pochlebstwo to jest manipulacja. Jeszcze wracając do krytyki i do wyrażania uznania. Zauważmy dzieci. Większość z nas ma dzieci. Ja również. Są wspaniałe. Ale ja swoich dzieci nigdy nie krytykuję. To od razu trzeba sobie powiedzieć, zawsze ich chwalę. Od najmniejszych lat zawsze były chwalone. I nie mają problemów z akceptacją siebie, z działaniem, ale te dzieci mają swoje też dołki, załamania, bo to są dzieci dorosłe, ma załamania. Coś nie pójdzie w szkole, coś koleżanka powie, no i już jest dramat. I właśnie tutaj chodzi ta mądrość, żeby chwalić, żeby motywować dziecko, że mówić pozytywne rzeczy. Zauważmy, jeśli dziecko coś zrobi źle, przypuśćmy lekcję i my będziemy na niego naskakiwać, ty gamoniu, do niczego się nadajesz, Andrzej to zrobił 100 razy lepiej od ciebie. No i co takie dziecko sobie myśli, tak? Jestem gamoniem, do niczego już nie dojdę. No i jest załamane, mózg zupełnie inaczej pracuje, to znaczy już w ogóle nie pracuje, bo już nie chce się działać, mózg jest przytłumiony, emocje negatywne biorą górę nad dzieckiem i dupa, nic z tego nie będzie. Ale jeśli dziecko coś zrobi źle w pracy domowej czy w szkole, a my podejdziemy do niego zupełnie z innej strony. Super to zrobiłeś. Ale wiesz co? Na twoim miejscu tutaj bym sprawdź, czy to jest dobrze zrobione. Bo mi się coś wydaje, że chyba mogę się mylić, bo ja do szkoły dawno temu chodziłem, nie pamiętam wszystkiego, ale weź, jeszcze raz rozwiąż to działanie, bo może tu coś jest nie tak. No i dziecko zaczyna myśleć, znajdzie rozwiązanie i ono będzie, no kurczę tak, no zrobiłem, super. I wtedy chwalimy tego dzieciaka. Naprawdę jesteś super, jesteś mądry, inteligentny, tak ci fajnie wszystko idzie, super, naprawdę. Dziecko inaczej myśli. Zobaczcie małego dzieciaka, pochwalimy, że nie wiem, super, przyniosłeś piasek w wiaderku.
Na plaży jesteście, dziecko przyniosło wiaderko piasek. No jaki piękny piasek. To dziecko ci całą piaskownicę zrobi za chwilę. Będzie tak podekscytowane, bo tata, mama nie pochwalili. Że coś fajnego zrobili. A to tylko piasek. Ale takie właśnie małe drobnostki, małe rzeczy budują później pewność siebie dziecka, budują pewność siebie dorosłego. Małymi kroczkami budujemy swój charakter, budujemy charakter swoich dzieci, inni ludzie budują nasze charaktery. No niestety, jeśli nie jesteśmy odporni na krytykanstwo, na pochlebstwa innych ludzi, no to ludzie nas budują, niestety w sposób negatywny. Jako dzieci byliśmy budowani, nakierunkowywani przez rodziców, przez najbliższe otoczenie, przez szkołę. I kurde, wyrosło z nas, co wyrosło, nie? Wiadomo. Dobrze. O, właśnie mamy kolejny cytat fajny Emersona. Każdy człowiek, którego spotykam, jest ode mnie w pewien sposób lepszy. Tak postrzegam ludzi. No to jest prawda. Każdy człowiek jest w pewien sposób od nas lepszy. Zauważ. Jakiś przykład. Nie wiem. Jedzie gość Fiatem Punto. Ja wiem, 2008 roku. Obok na światłach zatrzymuje się gość w Mercedesie z 2023 i patrzy na tego gościa z Punto z wyższości. Punto, kurde. A, do Mercedesa. Tylko że może być taka sytuacja, że ten facet w Mercedesie ma przypuśćmy 500 czy 1 000 000 złotych długu, ma samochód na kredyt, a facet w Punto ma 0 kredytu, samochód kupił sobie za gotówkę, śpi po nocach, nie musi się martwić, że windykatorzy czy banki do niego wydzwaniają, ma luz. A gościu w Mercedesie codziennie rano skąd wziąć na następną ratę? Kto jest lepszy? Mijamy, nie wiem, po drodze być może bezdomnego i czujemy się od niego lepsi, ale on sobie spaprał życie, nie to co my. A przypuśćmy, ten bezdomny może wybitnie malować. Ma talent do rysowania. Jest w tym naprawdę niesamowity. W pewien sposób jest od nas lepszy w tej kwestii. I tak można by sobie te przykłady mnożyć. Właśnie. Także szczerze i uczciwie wyrażajmy uznanie co do osiągnięć innych ludzi. To pomoże im i pomoże nam. Bo jeśli kogoś pochwalimy, też my się lepiej czujemy. Też ta osoba inaczej na nas patrzy. To będzie nasz znajomy później. Nasz kontrahent w biznesie. Może nasz przyjaciel. A jeśli go skrytykujemy, ta osoba się odwróci na pięcie, pójdzie i już nigdy jej może nie zobaczymy. Obopólna korzyść. Następny punkt. Wzbudź winnych. Nie wina, tylko wzbudź w innych szczere chęci. Szczere chęci do działania. Jest taki jeden sposób, który pozwoli nam wpłynąć na ludzi. Nie mówię tu o manipulacji, tylko o szczerych chęciach. Na przykład podczas rozmowy mówmy ludziom to, czego oni chcą. O ich marzeniach, o ich pragnieniach, o ich pasjach. Fantastycznie w ogóle jest, jak potrafimy ludziom pomóc osiągnąć ich marzenia, cele. Pokazać im
kierunek, w jakim mogą pójść, aby to osiągnąć. To już jest bardzo trudne, bo musimy mieć wiedzę na temat tego, gdzie oni zmierzają, dokąd zmierzają i czego chcą. I musimy wiedzieć, jak to osiągnąć. To już jest level wyższy, ale ludzie lubią słuchać o sobie. Lubią słuchać o swoich marzeniach, o swoich pragnieniach, celach. I jeśli będziemy o tym mówić, to ludzie będą nas słuchać. A może razem wspólnie wpadniemy na genialny pomysł, jak ci ludzie mają to osiągnąć. Poprzez rozmowę otwierają się różne drzwi, różne klapki w umyśle się otwierają. Taki przykład na przykład polityków. Politycy, tylko oni to są manipulatorzy, to nie jest ze szczerych chęci. Zauważcie, polityk jeśli mówi, to mówi prosto do ciebie i mówi to, o czym chcesz usłyszeć do swojego wyborcy. Dam ci to, dam ci tamto, pomogę ci. A co potem z tych obietnic wynika, to już wszyscy wiemy, tak? Spełnią 10-20% swoich obietnic albo wcale, ale to jest manipulacja. Oni manipulują ludźmi, wyborcami. Mówią ludziom to, co ludzie chcą usłyszeć. Dostaniesz pieniążki. Za nic. Po prostu za nic. Damy ci tutaj zasiłek, zapomogę. No i ludzie, dostajemy coś fajnie. No ale że potem wszyscy musimy za to płacić, to już jest trochę inna sprawa. No ale niektórzy tego nie potrafią zrozumieć. Trudno. Także nie chodzi tu o manipulację, bo manipulacja jest złem totalnym. Chodzi o pomoc innym ludziom. Tak. Więc czy to w pracy, czy w życiu prywatnym, jeśli chcemy, żeby ktoś coś zrobił, jesteśmy przełożonym i ktoś musi coś zrobić, nasz podwładny. Więc jeśli go będziemy zmuszać do tego, no to on to zrobi bardzo niechętnie, albo wcale, albo rzuci papierami i powie: ja dziękuję za taką pracę. Czy współpracownik za taką współpracę. Czy ktoś z rodziny: dzięki za takiego szwagra, weź się wal. Chodzi o to, żeby nakierunkować ludzi, pokazać im, jak mają to zrobić i nakierunkować ich w taki sposób, żeby oni myśleli, że to wyszło od nich, że to był ich pomysł. Wtedy są przeszczęśliwi, wtedy uruchamia się w nich entuzjazm, chęć do działania i nie zrobią tylko tyle, o co nam chodziło. Zrobią o wiele, wiele więcej. Wykonają wyższy plan, będzie więcej działania, więcej pieniędzy, więcej sukcesu. Tak. Następny cytat mamy. Fajny. Henry Ford. Wszyscy wiemy, kim był Henry Ford. Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzenia na rzeczy zarówno z punktu widzenia rozmówcy, jak i własnej. Więc widzicie, musimy patrzeć na swoje cele i też na cele innych ludzi. Nie możemy być dobrym Samarytaninem, że wszystko dla innych. Bo ludzie to wykorzystają. Ludzie są bezwzględni. Jeśli damy ludziom wszystko, to my zostaniemy z niczym. Więc też trzeba tutaj gdzieś sobie to wszystko wypośrodkować. Pomagać ludziom jak najbardziej, ale też trzeba patrzeć na siebie, dbać o swoje interesy. Pomagać ludziom tak, aby też coś, czy no niekoniecznie, a nieraz też pomagać w ten sposób, żeby też coś z tego mieć, ale też można pomagać bezinteresownie, jak najbardziej, to trzeba to robić, ale nie tylko pomoc bezinteresowna, bo jak mówię, ludzie dostaną palec
a wezmą całą rękę. I my zostaniemy z tą ręką, która nam druga zostanie w nocniku. Więc nie bądźmy Jezusami, nie rozdawajmy wszystkim wszystkiego, siebie. Trzeba też patrzeć na siebie, bo o to chodzi. To jest nasze życie, żyjemy tylko raz i trzeba to życie jakoś fajnie przeżyć. Oczywiście pomagając innym ludziom, też bezinteresownie, czasami interesownie, ale bez manipulacji, nie możemy manipulować, bo to się kiedyś na nas zemści, ale trzeba dbać o swój interes w pierwszej kolejności. Także wzbudź w innych ludziach szczere chęci do działania, chęci do rozwoju, do czegokolwiek. Kolejny punkt. Okazuj ludziom zainteresowanie. To jest fajne, bo każdy z nas lubi, jeśli się nim interesujemy. Nawet jeśli ktoś jest introwertykiem, siedzi w kącie, gdzieś z dala od ludzi, też lubi, jeśli ktoś się nim zainteresuje. Każdy potrzebuje uznania, zainteresowania. Także interesujmy się innymi ludźmi, interesujmy się ich potrzebami, nimi samymi. I tak, tutaj fajnie mam napisane, że więcej znajomych i przyjaciół możemy zdobyć w 2 miesiące, okazując ludziom szczere zainteresowanie, niż przez 2 lata próbując sprawić, by ludzie zainteresowali się nami. Jest właśnie takie fajne powiedzenie, że byłem samotny i wyszedłem szukać przyjaciół. Nie znalazłem ich. Ale kiedy wyszedłem być przyjacielem, odtąd przyjaciół miałem wszędzie. Głębokie, co? Także jeśli chcemy osiągnąć sukces, nie wiem, jako handlowcy, sprzedawcy, czy w jakiejkolwiek branży, gdzie współpracujemy z ludźmi, musimy się nimi interesować. Musimy gdzieś znaleźć, co tych ludzi interesuje, jakie mają hobby, pasje, czym się w życiu zajmują i rozmawiać z nimi na ten temat. Wtedy dotrzemy do nawet najbardziej zajętych i niedostępnych ludzi, z którymi chcemy ubić interes. Do prezesów, do dyrektorów firm. Wiele przykładów było, że handlowiec jakoś się dostał do prezesa firmy. Prezes firmy oczywiście, jak to na handlowca, założone ręce, dobra, ma pan minutę. I handlowiec zaczął nie od tego, co mu chce sprzedać, ale od tego, że skanował gabinet i zobaczył zdjęcie na przykład jachtu. Razem z prezesem na jachcie. O, widzę, że pan żegluje. No tak, żegluję. A, to bardzo ciekawe, wie pan co? Zawsze chciałem żeglować, ale nigdy nie miałem okazji. Zazdroszczę pana, pewno pan ma to jest pana jacht. No tak, mój jacht kosztował $1 000 000. No i wtedy podkręcasz rozmowę. I ten człowiek się otwiera się i mówi o swojej pasji, o tym, gdzie był, na Morzu Czerwonym czy Śródziemnym. Tu żeglowałem, byłem na Sycylii, byłem na Teneryfie. Cudowne przygody, pokazuje zdjęcia. I wiecie co? I ten handlowiec nawet nie przedstawił temu prezesowi oferty, a prezes powiedział: podpiszę z panem ten kontrakt. Proszę przyjść jutro z dokumentami i zrobimy biznes. Takich historii jest wiele. To nie jest wymyślona historia, ja ją przeczytałem gdzieś. Takich historii jest wiele. Jeśli zainteresujemy się ludźmi, ich pasjami czy ich życiem, wtedy oni się otworzą przed nami. Oni się otworzą przed nami i nie będziemy tylko kontrahentem biznesowym, ale ich
znajomym, kumplem, przyjacielem. Zupełnie inny poziom robienia biznesu. Zupełnie. Także okazujmy ludziom zainteresowanie. Interesujmy się nim. Interesujmy się, czym oni się interesują. Jeśli chcesz być bardziej lubianym, interesuj się innymi ludźmi. Jeśli chcesz pomóc innym ludziom, a przy okazji pomóc sobie, zainteresuj się innymi ludźmi. A i kolejny punkt, niezwykle ważny. Uśmiechaj się. Uśmiech otwiera wszystkie wrota, wszystkie drzwi. Uśmiech to podstawa nie tylko w sprzedaży, ale w codziennym życiu. Nikt nie lubi mruków ze spuszczoną podkówką w dół. Ludzie lubią, jak się do nich uśmiechamy. Wtedy zarażają się tym uśmiechem i też się do nas uśmiechają. Zauważcie to. Rzadko się zdarza, że jeśli się do kogoś uśmiechniemy, to ta osoba nie odwzajemni uśmiechu. Teraz półgębkiem, ale się uśmiecha. A niektórzy patrzą na nas jak na idiotę. No ale co? Ale to są wyjątki. Też są mruki na świecie. Także uśmiechajmy się. Bo to, co nosimy na twarzy, jest to wiele, wiele ważniejsze niż to, co nosimy na sobie. Uśmiech, pogodna twarz o wiele bardziej pokazuje, jacy jesteśmy, niż nasze ubrania, choćby nie wiem, z jakiego domu mody były i jak drogie. Jeśli mamy skrzywioną gębę, patrzymy na wszystkich spod byka, to nie przysporzy nam to znajomych i przyjaciół. Choćbyśmy nie wiem, jak wspaniale byli ubrani. Także uśmiechajmy się. Sprzedawcy, którzy się uśmiechają, mają o wiele, wiele większe, lepsze efekty niż sprzedawcy, którzy się nie uśmiechają. Ja wielokrotnie zauważałem, wchodząc gdzieś do sklepu, wchodzę i siedzi dziewczyna za ladą, patrzy na mnie i widzę, że ona sobie myśli, co on tu kurwa chce, po co on tu przylazł. Na pewno mieliście takie sytuacje. No i jaki mamy odruch? Mamy odruch, że patrzymy na tę osobę i wychodzimy stamtąd. No chyba, że naprawdę czegoś potrzebujemy z tego sklepu, koniecznie, no to olejemy już tego mruka i kupimy to, co jest nam potrzebne. Ale takiej osobie to chyba trzeba powiedzieć, ale pani czy pan chyba jest w nieodpowiednim miejscu, bo widzę, że się tutaj bardzo męczysz, człowieku. A teraz wchodzisz do sklepu i wita cię uśmiechnięty sprzedawca. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Doradzić w czymś? Chociaż niektórzy są za bardzo natarczywi, ale to już jest inna para kaloszy. Ale wchodzi uśmiechnięty. Dzień dobry, miło pana widzieć. Pomóc w czymś? Nie, dziękuję, rozglądam się tylko. Dobrze, gdyby coś, to proszę wołać, jestem tutaj. Zajebiście, kurde. Aż się przyjemnie robi zakupy w takim sklepie. I kto ma lepsze efekty w sprzedaży? W salonie. Przypuśćmy, jest to jeden salon, nie wiem, jakiś z ciuchami i na jednej zmianie jest mruk, na drugiej zmianie jest osoba uśmiechnięta. Nie muszę tego mówić. Kto robi lepszy utarg, kto więcej zarabia pieniędzy. Także uśmiechajmy się, bo uśmiech poprawia nasze samopoczucie, bo jeśli się uśmiechamy, lepiej się czujemy. Wytwarzają się endorfiny, lepiej się poczuje osoba, do której się uśmiechamy, a ta osoba, do której się uśmiechamy, się lepiej poczuje, uśmiechnie się do następnej i będą się wszyscy śmiać. No. Ale kilka osób zostanie tym naszym uśmiechem w tym dniu zarażonych i zrobimy coś fajnego, z niczego po prostu. Nic nas to nie kosztowało. Uśmiech nic nie kosztuje, a może wiele, wiele dać. Nie tylko w biznesie, ale w życiu prywatnym i w życiu innych ludzi.
I to jest świetny punkt i bardzo trudny. Każdy ma z tym problem. Ja też. Zapamiętujmy imiona innych ludzi. Wow! Masakra, co? Ja też tak mam. Jest jeszcze jak jedna osoba jest, no to zapamiętam imię, chociaż nie zawsze, ale jest 5 osób. Cześć, Andrzej, Gosia, tam. I dojdę do Adama, ja już nie pamiętam, jak miała na imię pierwsza osoba. Macie tak? Macie, wszyscy tak mają. I to jest, kurczę, trudne, bo żeby zapamiętać, jeśli jest kilka osób, no to jest bardzo trudno zapamiętać imiona, tak? Ale trzeba, są pewne techniki na to, że przedstawiamy się. Gosia, cześć, jestem Marcin. Witaj, Gosiu, miło Cię poznać. Musisz powtórzyć imię tej osoby, wtedy się bardziej utrwali. Cześć Adam, jestem Marcin, miło Cię, Adam, poznać. Co do nazwisk, też są takie techniki, że technika skojarzeń. Przypuśćmy, przedstawiasz się, dobry, tak, nazywam się Marcin Montana, Adam Napiórkowski kojarzysz, a ten Adam ma takie włosy jak piórka trochę i od razu piórka, Napiórkowski, zapamiętasz. Czyli taka technika skojarzeń. Czy jakiekolwiek inne nazwisko, Kowalski, Andrzej Kowalski jest. Nie jest wielki, silny chłop jak dom. No to Kowalski, łatwo zapamiętać. No ale może być też Kowalski mały, chudy, nie? To trzeba sobie gdzieś tam inną technikę wyszukać, albo po prostu zapamiętać, bo Kowalskich jest jak mrówków w Polsce, także nawet jak się pomylisz, to może gdzieś tam zapomnisz, to może gdzieś tam trafisz, że to jest akurat Kowalski, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że się trafi na kolejnego Kowalskiego. Tak, człowiek własne imię i nazwisko ceni bardziej niż wszystkie imiona i nazwiska na całym świecie. Zapamiętajmy imiona, nazwiska innych ludzi, wtedy oni poczują się ważni. A jeszcze jest fajny sposób, znaczy nie na zapamiętywanie, ale na danie ludziom poczucia fajnej ważności, czy tam trochę uśmiechu na twarzy. Sprzedawcy, czy na stacjach benzynowych, czy gdzie w jakichś różnych punktach mają plakietki z imionami. Więc ja tak nieraz robię. Po zakończonej transakcji, dziękuję panie Marku. O, taki przebłysk, znamy się. I nagle widzę, uświadamia sobie, że przecież ma plakietkę z marek i uśmiecha się. O, dziękuję pani Angeliko. A, proszę bardzo. I od razu uśmiech na twarzy się pojawia sprzedawcy, gdzie większość klientów jest pewnie niemiłych, może nie większość, ale zdarzają się niemili klienci, którzy ich traktują z góry. A tu przyjdzie taki typek jak ty czy ja i powie: dziękuję pani Aniu. I pani Ania od razu się uśmiecha, bo dla pani Ani imię Ania jest najważniejszym ze słów na świecie. I to będzie czynić cuda w kontaktach z innymi ludźmi. Zapamiętywanie ich imienia i nazwiska. Także postarajmy się zapamiętywać imiona i nazwiska. To nam pomoże. Następnym punktem jest uważne słuchanie. Zauważcie, że niektórzy mówimy coś do nich, a ta osoba czymś jest w innym świecie, gdzieś tam, aha, tak, atakuje, tak, ale gdzieś myśli zupełnie o czymś innym. To jest ignorancja, po prostu ta osoba nas ignoruje. Ma nas gdzieś. Czy najgorzej, jeszcze najgorzej, mówimy coś do kogoś, a ktoś siedzi w telefonie. No to już jest przypał. Nie róbmy takich rzeczy. Jeśli ktoś coś do nas mówi, słuchajmy go, wysłuchajmy go. Nic to nas nie kosztuje. Wysłuchajmy tego człowieka. Nie wiem jak tę osobę. Wysłuchajmy tego człowieka
Skupmy się na tym, co on mówi. Wtedy ta osoba też poczuje się ważna i też będziemy u tej osoby mieć plusy. Będzie naszym znajomym, kontrahentem, może przyjacielem. Jeśli chcesz być dobrym rozmówcą, musisz być dobrym słuchaczem. Są takie sytuacje, że na przykład z kimś rozmawiamy i ta osoba gada, zalewa nas potokiem słów, nie daje nam dojść do słowa. My się nic nie odezwaliśmy przez całą godzinę na przykład, a ta osoba cały czas nawijała, ale my słuchaliśmy tej osoby. Słuchaliśmy uważnie, co ta osoba ma nam do powiedzenia. A na końcu, wiecie, co ta osoba powie nam? Dziękuję Ci za tę rozmowę. To była najlepsza rozmowa w moim życiu. Ale my nic nie powiedzieliśmy. No to co? Tamta osoba mówiła, potrzebowała się wygadać. Wygadała się, my ją wysłuchaliśmy i to była dla tamtej osoby super rozmowa. I o to chodzi. Uważne słuchanie innych ludzi. To jest szacunek dla innego człowieka. Jeśli ktoś coś do nas mówi, słuchajmy go. Okażmy mu szacunek. Dla samej przyzwoitości. Nikt nie lubi być ignorowanym, olewanym, więc słuchajmy. Zachęcajmy ludzi też do mówienia. Jeśli widzimy, że coś się nie klei, że tamta osoba ma problem z komunikacją, zadawajmy jej pytania. Jakiekolwiek. Żeby mogła ta osoba powiedzieć o sobie. Ona się otworzy. Otworzy się, zacznie mówić. I wtedy my słuchamy. I co się dzieje? Jesteśmy tej osoby najlepszym kolegą, przyjacielem, współpracownikiem, bo poświęciliśmy tej osobie czas, swój czas, swoją uwagę. Wysłuchaliśmy jej, daliśmy jej ważność. Ta osoba poczuła się ważna. To jest jeden z kluczy do dobrej komunikacji. No właśnie, mów o tym, kolejny punkt. Mów o tym, co interesuje twojego rozmówcę. Tak jak mówiliśmy wcześniej. Mówmy o tym, co ludzi interesuje. Gdzieś dowiedzmy się, jakie mają pasje, hobby, o ich rodzinie. Ludzie uwielbiają słuchać o swojej rodzinie. Miałem taki przypadek, jeszcze pracowałem w centrum szkoleniowo-konferencyjnym, byłem tam kierownikiem zmiany i byłem odpowiedzialny za eventy, wieczorne imprezy, które się odbywały. No i w pewnym momencie przybiega kelner i mówi, gość się awanturuje. Dobra, wszedłem, no i był wypity facet, stał przy barze, porozwalał szklanki, wylał whisky na bar. No, agresywny cham. No tylko go zawołać ochronę, wziąć go za habety i wyrzucić, tak? Ale ja tak nie zrobiłem. Zacząłem z nim rozmawiać spokojnie. Na początku agresywny był, podniesionym tonem do mnie mówił, ale zapamiętałem, że jest z dziećmi. I zacząłem rozmowę o jego dzieciach. Kilka zdań potem gościu był moim najlepszym przyjacielem. Poruszyłem ważną kwestię dla niego. Jego dzieci. On przyjechał sam z dziećmi, bez żony. Nie wiem, czy był po rozwodzie. Nie wnikałem w to. Ale zacząłem dopytywać się i rozmawiać o jego dzieciach, które na pewno kochał. To bardzo. I facet się otworzył i po prostu został moim kumplem. Na drugi dzień trzeźwiał. Dzień dobry, dzień dobry. Tak powinniśmy właśnie rozwiązywać sprawy. Nawet jeśli ktoś jest agresywny, jeśli damy mu poczucie ważności, damy mu zrozumienie, ta osoba się otworzy. Może zmienić całkowicie swoje nastawienie do nas i do otaczającego nas świata. Następnym punktem jest, no to już o czym rozmawialiśmy, więc nie będę tego gdzieś za bardzo tutaj rozwijał. Daj rozmówcy poczucie ważności. To już dużo o tym mówiliśmy, ale zawsze sprawiajmy, żeby inni poczuli się ważni.
to nas nic nie kosztuje, a możemy tylko na tym zyskać i druga strona również. No i tutaj nie powiem nic odkrywczego, żeby mieć dobry kontakt z innymi ludźmi, ale takie słowa jak przepraszam, dziękuję, przepraszam, że sprawiam kłopot, ale czy mógłby pan, czy mogę prosić o podanie tego? Takie zwykłe, grzecznościowe zwroty. To świadczy o naszej kulturze, o naszej inteligencji, ale też osoba po drugiej stronie czuje się zupełnie inaczej niż powiemy podaj mi to, na przykład jesteśmy w barze. Ej, weź mi nalej piwo. No chyba, że to jest nasz kolega, tak? Ale do obcego faceta, ej, nalej mi piwo. No, szybko, 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 szybko. No to chamskie, co? Ale przepraszam pana, czy mógłbym prosić o jedno piwko? Zupełnie inaczej brzmi, co? Dziękuję. Podał ci piwo. Dziękuję. A nie, bierzesz, nawet się nie uśmiechniesz, odwrócisz się na pięcie i pójdziesz. No to jest chamstwo, no. Chamstwo. Brak szacunku dla człowieka, który ciężko pracuje i jest po drugiej stronie, że nie barykady, ale po drugiej stronie baru, przypuśćmy. Ta osoba ciężko pracuje, należy jej się szacunek, należy jej się słowo dziękuję, proszę, przepraszam, że przeszkadzam, bo widzę, że pan ma tutaj chwilę przerwy, ale tak jestem bardzo spragniony, czy mógłbym dostać jedno piwo. Czy ta osoba z chęcią podejdzie, nawet jak ma przerwę i ci naleje to piwo. Jak powiesz, weź mi nalej jedno piwo, ale szybko. Przepraszam, ale ja mam teraz przerwę. Ale nie interesuje mnie pana przerwa. Trudno, musi pan poczekać. Ugramy coś? Nie ugramy. Tak samo jest z policją. Jeśli cię policja zatrzyma. Policjanci też są ludźmi. Jeśli cię zatrzyma za wykroczenie, jeśli zaczniesz na nich naskakiwać, ale nie ma pan racji, ja wiem ile lepiej jechałem, gdzie pan się szkolił, na 100% dostaniesz mandat. To policjant się wkurzy na ciebie, na twoje chamstwo. Ale jeśli powiesz, no wiem, pani władzo, no przepraszam, tutaj się zamyśliłem, coś tam, no wiem. Trochę się tutaj popłaszczysz, dasz mu poczucie ważności, bo policjant jest osobą, która lubi czuć się ważna, nosi mundur, tak samo jak wojskowy, dasz mu to poczucie ważności, to możesz tego mandatu nawet nie dostać, albo dostaniesz mniejszy. Także takie niby proste rzeczy, niby oczywiste, ale nie zawsze ich przestrzegamy i nie zawsze wywiązujemy się z tego przepraszam, dziękuję. Nie możemy też tutaj sobie mówić, ja miałem zły humor. No dupa. Nie możesz swoim złym humorem zarażać innych ludzi i sprawiać, żeby czuli się gorsi. Twój zły humor to jest twoja sprawa. Zostaw go u siebie albo zostaw go za drzwiami, jak gdzieś wchodzisz. Następnym punktem nie kłóćmy się. Ale trudne, co? To ciężko jest się nie kłócić. Przede wszystkim w małżeństwie. O, tam nieraz idą iskry. Ale ja się nie kłócę z żoną. Oduczyłem się tego. Żona ma zawsze rację. Nawet jak nie ma racji, to ma rację. Nie mówię tu, że jestem pantoflem. Nie. Ale to już jest pewien na początku, młode małżeństwa. Kłócą się strasznie. No ale później kobiety zawsze się będą kłócić. A one już są tak skonstruowane, że zawsze muszą postawić na swoim i będą się kłócić. I mądrość mężczyzn tutaj jest, żeby myśleć swoje, a robić swoje. Jeśli coś zrobiłeś, dobrze zrobiłeś, a żona ci powie, że nie masz racji, że źle zrobiłeś, tak kochanie, masz rację. Wiesz swoje. Po co się kłócić? To do niczego nie doprowadzi. Bo ona zawsze ma rację, zapamiętajcie.
Nawet jak nie ma racji, to ma rację. I nic z tym nie zrobimy do końca świata i jeden dzień dłużej. Kobiety, kto je zrozumie? Jak to była ta reklama z Bogusiem Lindą karmi? Kobiety, kto je zrozumie? Nakarmi. To w ogóle nazwał to piwem. I to jest to. Tak. Kłótnia z kimkolwiek nie wyłoni zwycięzcy. Kłótnia zawsze jest przegraną. Jeśli nawet wygrasz podczas kłótni, to i tak przegrałeś. Bo ta osoba, z którą się pokłóciłeś, czuje się urażona, odwróci się napięcie, nienawidzi cię. Nie wygrałeś kłótni, nawet jeśli ją wygrałeś. Kto poległ w kłótni wbrew swojej woli, opinii swojej nie odstoi. Z kim się pokłócisz, to ta osoba, nawet jak nie ma racji, to w swoim mniemaniu ma rację, a ty, który się z nią kłóciłeś, jesteś gnojem i fuck you. Tak jest. Wszelkie nieporozumienia należy jakoś łagodniej rozwiązywać. Nie zawsze się da. Wiadomo, życie jest różne, nieraz trzeba i dać sobie po gębie i inaczej się nie da. To po prostu ktoś jest tak agresywny, że po prostu już konflikt jest nieunikniony. Trudno. Ale jeśli możemy zaradzić kłótni, możemy to jakoś załagodzić, postarajmy się. Wtedy my się poczujemy lepiej, ta osoba się poczuje lepiej, a może nawet z tego przerodzi się to w fajną znajomość czy fajną przyjaźń. Wielokrotnie jest w życiu, że wrogowie stają się najlepszymi przyjaciółmi. Wrogowie, którzy się nienawidzili, kłócili, w końcu zaczęli ze sobą rozmawiać i doszli do wniosku, że też mają wspólne tematy, wspólne zainteresowania, a nawet są podobni w pewien sposób do siebie i zostają super przyjaciółmi. I tak to jest. Różnice zdań zawsze się pojawiają i różnice zdań będą i różnice zdań trzeba witać radośnie. Bo jeśli się ze wszystkimi zgadzamy we wszystkim, to się nie rozwijamy. I tak się nie da. Więc jeśli ktoś ma inne zdanie niż my, rozmawiajmy o tym. Przedstawiajmy swoje argumenty, ale w sposób dyplomatyczny. Dyplomacja w dzisiejszych czasach jest bardzo istotna. Pomaga wszystkim. No właśnie, nie reaguj instynktownie. Każdy to ma, ja też to mam, że jeśli ktoś na nas naskakuje, nasz instynkt bierze górę i też na niego naskakujemy. Od razu. Czy jedziesz samochodem i ktoś niesłusznie zaczyna na ciebie trąbić, bo ty jedziesz prawidłowo, a ta osoba myśli, że jedzie prawidłowo, ale jedzie nieprawidłowo, więc tobie też się wyzwala agresja. No i jedziesz po nim, ty baranie, przecież jak ty jedziesz, ja mam rację. A on mówi, nie ty baranie, ja mam rację. I potem wychodzą samochodowi, nawalają się. Widzieliście na filmikach na YouTube, nie? No, tak to się zaczyna. Także unikajmy kłótni, bo możemy dostać po gębie albo komuś nawtykać po gębie. Także pohamujmy swój temperament i słuchajmy, co druga osoba ma do powiedzenia. Tak. Więc unikajmy tych kłótni. Rozmawiajmy, a na końcu podziękujmy za rozmowę, podziękujmy za różnicę zdań, a nawet podziękujmy za kłótnię. Alfred, ale ktoś był co? Tu się kłócicie, jedziecie na siebie, ty kurwa, taki, skończyliście się kłócić. Dziękuję. Ta kłótnia była bardzo pouczająca. Rozwalony system, nie? Dobra. Następny punkt, też o tym mówiliśmy. Nie mów wprost, że ktoś nie ma racji. To prowadzi do konfliktu, ta osoba się źle czuje, także to jest bardzo powiązane z pierwszym punktem, nie krytykuj. To jest to. Zachowujmy się dyplomatycznie. Okażmy szacunek innym ludziom co do ich poglądów. Także nie mówmy wprost, nie masz racji, zróbmy to delikatnie, dyplomatycznie na okrągło,
gładziutko i wtedy i ta osoba, i my jesteśmy wygrani. I tu jest to jest trudne. To jest trudne. Jeśli nie masz racji, przyznaj to. Ciężko jest przyznać się do błędu. Ciężko jest się przyznać do porażki. Trzeba dorosnąć. Osa mnie atakuje. Ostatnio dzik, teraz osa. Kurde, jakiś zwierzyniec mnie tutaj. Przyznać się do błędu. Blokada w nas się wytwarza. Jeśli ktoś nam wytknie błąd, i widzicie, tu jest druga strona medalu. Bo jeśli ktoś nas krytykuje, bo my popełniliśmy błąd, stawiamy mur. Ja błąd popełniłem, a nigdy w życiu, co ty gadasz? Rodzi się kłótnia. Wszystkie tutaj te elementy się zazębiają z tych punktów. I potem jest konflikt. Więc wyższy poziom rozwoju osobistego to jest przyznać się do błędu. Wtedy pomyślisz, kurczę, rzeczywiście, wiesz co? Masz rację. Masz rację, popełniłem błąd. Nawet jeśli ta osoba cię skrytykuje cię, to jeśli powiesz, pierwsza reakcja jest instynktowna, tak? Trochę agresji, trochę bronienia swojej racji, ale jeśli przemyślisz sprawę i powiesz, tak, wiesz co, masz rację, popełniłem błąd. To kto tu jest, wiesz, kto jest wygranym w tym sporze? Nie ta osoba, która cię skrytykuje. Ty jesteś wygranym. Ty jesteś wygranym. Ty jesteś wtedy górą. Przyznanie się do błędu nie jest niczym złym. Wręcz przeciwnie. Pomaga rozwiązać problem, który zaistniał, pomaga poczuć się tobie lepiej. No i też trochę twojego przeciwnika wyprowadzi z równowagi, bo on, krytykując ciebie, w domyśle gdzieś tam ma z tyłu głowy, że ty będziesz się bronić, że będziesz bronić swoich racji. Nie, wcale nie mam racji. I on dostaje tutaj taką trochę lekcję, nie? Pokory, bo ty się przyznałeś do winy. I wtedy, no dobra, ale wiesz co, ale dobra, tak naprawdę to nic się nie stało. Zaraz to wyjaśnimy i zrobimy tak, że będzie dobrze. No, zupełnie inna rozmowa, co? Zupełnie inna sytuacja się tworzy. Tworzą się podwaliny pod rozwiązanie problemu, a nie kumulowanie tego problemu. Bo jeśli będziemy się bronić, ten problem będzie narastał. Ta druga osoba ma rację, my mamy w swoim przekonaniu rację, kłócimy się, nastaje konflikt. Problem rozwiązany? Nie. Jeśli przyznamy się do winy, do błędu, jeśli ten błąd popełniliśmy oczywiście, bo nie można się przyznawać do czegoś, czego nie zrobiliśmy, wtedy ta rozmowa idzie w zupełnie innym kierunku, wkracza na zupełnie inne tory i problem będzie rozwiązany wspólnie, jako partnerzy, a nie jako oponenci. I to jest odwaga. To jest cholerna odwaga przyznać się, że popełniło się błąd. I tak, następny punkt. Zacznij od okazania przyjaźni. Okaż ludziom sympatię, wyrazy przyjaźni. W większości ludzie są dobrzy i fajni. Jakiś tam, nie wiem, może 20% osób są niesympatyczni, źli, z racji tego, że są źli, po prostu tacy są. Większość ludzi jest fajnych, dobrych. Ja rzadko spotykam jakichś gburów, chamów. Nie wiem, może dlatego, że przyciągam fajne osoby do siebie, czy to w pracy, w biznesie, gdziekolwiek. Rzadko spotykam się z chamstwem. Nawet na drodze. Dużo ludzi narzeka na chamskich kierowców. Wiecie co? Ja naprawdę bardzo rzadko spotykam się z agresją na drodze, z chamstwem. A wiecie dlaczego? Bo ja taki nie jestem. Nie jestem chamski, nie trąbię na ludzi. No chyba, że ktoś na czerwonym świetle już siedzi w telefonie i minęło pół minuty, on nie rusza, no to tam trąbnę na niego, nie? Ale nie tak, żeby ogłuch, tylko delikatnie gdzieś tam pyknę. Ale rzadko się zdarza. Przepuszczam ludzi.
Jeśli jest korek, przepuszczam. Zachowuję się w taki sposób, w jaki chcę, żeby się inni zachowywali w stosunku do mnie. I przyciągam ludzi, których przyciągam. No, nie mam problemów z ludźmi. Także bądźmy przyjaciółmi, a przyjaciół będziemy mieć wszędzie. No i kolejnym punktem jest, też o tym już mówiliśmy, więc nie będę rozwijał tego tematu. Pozwól rozmówcy wygadać. To już było wcześniej. W punkcie o słuchaniu. Dajmy ludziom możliwość wygadania się. Ludzie potrzebują się wygadać, a przeważnie to jest trochę męczące, ale starsi ludzie. Oni często są samotni i potrzebują się wygadać. Spotkamy, nie wiem, w parku, w sklepie starszą panią, starszego pana i oni zaczynają opowiadać. Też nie mamy czasu słuchać. To jest też trochę ciężki temat, bo nie powiemy, dobra, weź pan, zamknij się, ja muszę iść, nie? Bo jednak szacunek dla drugiego człowieka, tym bardziej dla starszej osoby, musi być i powinniśmy szanować tych ludzi, bo kiedyś też tacy będziemy. No i w większości przypadków oni są samotni, oni nie mają z kim porozmawiać, więc zaczepiają obcych ludzi. Nic nas to nie kosztuje, może trochę czasu tylko. A ta osoba starsza poczuje się lepiej, wygada się, wyżali może nieraz. Bądźmy dobrzy dla starszych osób, bo oni wiele przeżyli, oni zbudowali ten kraj. Oni, jeśli żyją jeszcze, w czasie wojny walczyli za ten kraj. Należy im się szacunek. Więc jeśli poświęcimy im, nie wiem, 15 minut, pół godziny, jeśli ktoś nas zaczepi, naprawdę nic się nie stanie. A ta osoba poczuje się lepiej. No i ostatni punkt. Przyjmij punkt widzenia rozmówcy. Czyli to jest też to, o czym mówiliśmy, żeby zainteresować się tym drugim człowiekiem, żeby mieć w sobie trochę empatii. Spojrzeć na świat oczami innego człowieka. To jest świetne doświadczenie, szalenie ciekawe, bo widzimy świat własnymi oczami, własnymi odczuciami, własnymi sprawami żyjemy, ale nie wiemy, jak żyją inni, jakie mają problemy, jak postrzegają świat, postrzegają rzeczywistość, jak postrzegają nas. Więc czasami fajnie jest spojrzeć na świat oczami innych ludzi, zrozumieć ich problemy, co ich trapi, co ich uszczęśliwia, co im daje radość, poczucie bezpieczeństwa, czy jest w ich życiu jest miłość, rodzina. Ja tak się nieraz właśnie zastanawiam, bo każdy ma z nas swoje problemy, większe, mniejsze i nieraz te problemy są naprawdę duże i się zastanawiamy, czy inni ludzie mają też takie problemy jak ja. I wtedy pojawia się na przykład mail. To jest z mojego życia. Zastanawiam się, czy ktoś ma takie problemy jak ja. Dlaczego? Dlaczego? I nagle pojawia się mail z Fundacji Się Pomaga, bo tam wpłacam pieniążki na potrzebujące dzieci. Nie jakieś zawrotne kwoty, ale jakieś tam co jakiś czas wpłacam jakieś pieniądze. I przychodzi do mnie mail, że ojciec błaga o pomoc, bo jego dwójka dzieci w wieku, nie pamiętam ile tam, 6, 8 lat chyba, i oboje tych dzieci, dobrze mówię, obydwoje dzieci mają raka.
Jedno dziecko chyba rak mózgu, drugie inny. W tym samym czasie ojciec załamany. Pokazane zdjęcia, płaczący. Masz dwójkę dzieci i dwójka dzieci jest chora na nieuleczalną chorobę i w każdej chwili może umrzeć. I ojciec błaga o pomoc. I to są kurwa problemy. To są prawdziwe problemy. Także spójrzmy na świat oczami innych ludzi, a stwierdzimy, że my wcale nie mamy tak źle. Bo wokół nas, my tego nie widzimy. Tutaj jest nagrywa w parku, tutaj sobie robi para młoda zdjęcia ślubne, tu sobie chodzą ludzie, wszyscy wydają się szczęśliwi, ale nie wiemy, co tak naprawdę w życiu tych ludzi się dzieje. To wszystko jest gdzieś poukrywane, a ludzie naprawdę mają potężne dramaty. Tak jak rodzice tych dzieciaczków. Dobrze, także tym trochę smutnym akcentem, ale bardzo takim otwierającym nasze głowy kończymy na dziś. I pamiętajmy, jeśli przechodzimy przez jakieś swoje piekło, jakiekolwiek by ono nie było, to pamiętajmy, nauczmy się czerpać siłę z tego piekła. To jest trudne, ale jeśli nauczymy się czerpać siłę z tego piekła, przejdziemy przez nie i będziemy później niezwyciężeni. Power Trzymajcie się.